wykończył mnie Ahmedabad w ciągu 2 dni. Mam już dość Indii i dostałem ciasteczko i podpaski. Nie wiem po co mi podpaski, no ale dali, to wziąłem. Jest z 8 pięter, gołębi nie brakuje. Park rozrywki, jak w horrorze po apokalipsie zombie. Schody ruchome, wygląda poręcz. Oczywiście schody nie działają, nie? Ale galeria działa. Coś strasznego. Witam serdecznie, tym razem zapraszam Was do Ahmedabadu. To liczące ponad 8 milionów mieszkańców, miasto jest stolicą najbogatszego stanu Indii, Gujaratu. Miasto założone w 1411 roku do dziś pełni rolę stolicy kultury i biznesu. A stara historyczna zabudowa została wpisana na listę zabytków UNESCO. Sam stan jest jak na Indię bardzo wysoko rozwinięty gospodarczo, a przy tym oferuje znacznie niższe koszty życia. W porównaniu do innych dużych indyjskich miast, przyciąga więc stale nowych mieszkańców. Ahmedabad to także kolebka Gandhiego, którego ashram będziecie mogli zobaczyć w tym filmie. Miasto przedziela na pół rzeka Sabarmati, wyznaczając granicę pomiędzy światem biedy i bogactwa. Po przekroczeniu rzeki wydaje się, jakbyśmy wjechali do innego państwa. Na wstępie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, bo to właśnie dzięki Wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Myśląc o Indiach, zapewne masz przed oczami piękne obrazki starożytnych zabytków, dzikiej przyrody oraz uśmiechniętych ludzi. Do tego zapachy aromatycznych przypraw i otoczka mistycznej kultury. Tak przedstawiają ten kraj katalogi biur podróży, programy telewizyjne i celebryci. Jednak na miejscu rzeczywistość okazuje się całkowicie inna. Wszechotaczający brud i trudny do wytrzymania fetor. Fatalne warunki sanitarne. Niewyobrażalne tłumy, z którymi musisz się na co dzień mierzyć na ulicach. Żebracy i masa absurdów, o których nawet ci się nie śniło. Zapraszam na serię filmów, w których pokażę Wam, jak wygląda prawdziwe życie w Indiach bez cenzury. Tak wygląda noc w pociągu. Pomimo stoperów w uszach nie jestem w stanie to zmrużyć oka. Wszyscy tak chrapią. Oni są ponakrywani jak zwłoki z głowami wszyscy. O. Pierwsze co rzuca tu się w oczy, to że jest czysto. Wiadomo, jakieś tam drobne śmieci są, ale ogólnie jest posprzątane. Nie ma żebraków, nie ma świętych krów, nie ma gówna na ulicach, nie płyną rynsztoki. No to miasto uchodzi za najbogatsze, jak i cały stan za najbogatszy w Indiach. I to faktycznie widać już od momentu wyjścia z pociągu. Dużo nowoczesnych bloków, jakichś budynków. Ludzie są tutaj jakby jacyś tak lepiej ubrani, nawet nasz tutaj kierowca. Normalnie mógłbym pomyśleć, że to nie są Indie. Zobaczcie, też ulice są puste. Są godziny szczytu, jest godzina 12. Ulice są puste, nie ma korków. Nic tutaj nie blokuje ruchu, żadne krowy. Coś niesamowitego. Jest to region rzadko odwiedzany przez turystów. Nikt nas tutaj w ogóle poza dworcem jak na razie nie zaczepia, nic nie proponuje. Jest bardzo przyjemnie. Ashram Gandhiego. No i w tym miejscu kiedyś pracował, medytował. Jest to jedna z kilku jego rezydencji. I dziś jest udostępniana jako takie miejsce pamięci za free, więc nie musimy tutaj płacić za bilet. Jedno z niewielu miejsc w Indiach, które jest za darmo dla turysty zagranicznego, naprawdę. Jest to bardzo ładnie utrzymane. Jeżeli nie wiecie, kim był Gandhi, chyba najbardziej wybitna i znana postać indyjska na całym świecie, co doprowadził do odzyskania niepodległości. Poprzez swoje działania, co ważne, na drodze pokojowej, on się wybrzydził przemocą, co zmobilizował Hindusów do obywatelskiego sprzeciwu, dzięki czemu Anglicy ustąpili i
pozwolili na niepodległość Indii w 1947 roku, a on sam został zamordowany w zamachu na ulicy przez Hindusa, który nie mógł się pogodzić z rozpadem Indii na Indię i Pakistan. Historia tego człowieka jest bardzo ciekawa, warto sobie zgłębić, jest dużo materiałów na YouTubie dokładnie opisujących jego żywot, gdyż jest to jedna na pewno z ważniejszych postaci na świecie XX wieku. Wszystkie budynki, miejsca są tutaj szczegółowo opisane w 3 językach: angielskim, hindi i miejscowym języku Gujarati. Ten stan ma po prostu swój język, swoją odrębną czcionkę, jak wiele stanów w Indii. Ma swoją taką jakby odrębną tożsamość kulturową, a to jest akurat ten budynek, pierwszy ashram, który był w tym miejscu, w tym kompleksie. Widać, został pięknie odrestaurowany. Ja tutaj na chwilę tylko odeszłem rozejrzeć się po okolicy, a tam już widzę, jest do Pauliny ustawiona kolejka do sesji zdjęciowej. W tym budynku Gandhi mieszkał przez 12 lat, od 1918 do 30 roku. Tutaj medytował, zgłębiał różne nauki. A to jest oryginalne stanowisko pracy Gandhiego, więc jak widać skromnie. I okazuje się, że można zrobić porządnie muzeum. Szyby są tutaj czyste, można wszystko przeczytać. Nic się nie wali, nie ma grzyba, czyli jak chcą, to potrafią. Jest tutaj dużo ciekawostek z historii Gandhiego i jego ruchu. Kilka sprzętów, a możemy sobie kupić tutaj niby ręcznie utkane koszule i inne wyroby włókiennicze. Są też różne kosmetyki, można sobie kupić tu świetne mydła czy jakieś balsamy. Ta tradycja jest kontynuowana i ktoś tutaj ma dzięki temu pracę. Gandhi wymyślił bojkot towarów angielskich, namawiał ludzi, żeby nie kupowali ubrań produkowanych przez Anglików i dlatego właśnie założył taki warsztat tkacki, gdzie produkowano ubrania, sprzedawano je bardzo tanio, tylko po to, żeby właśnie osłabić gospodarkę Brytyjczyków. No i to mu się w dużej mierze udało, bo Brytyjczycy byli wściekli, aż w końcu zapakowali go do więzienia. Miejsce to jest bardzo przyjemne, można tutaj odpocząć od zgiełku miasta. Raz, że olbrzymia wartość historyczna, dość ciekawie urządzone muzeum i dobrze utrzymane, co w Indiach naprawdę rzadko się zdarza. No i przede wszystkim aura tego miejsca, cała historia tego niezwykłego człowieka. Po przekroczeniu rzeki na drugą stronę wchodzimy w inny świat. Tu już jest stare miasto. To od razu czuć, bo wszędzie śmierdzi. Jest kupa śmieci. Wszędzie czuć psiki i fekalia. Tak więc tu już są prawdziwe Indie. Czyli tamta strona to taka dzielnica nowoczesna, bardziej biznesowa. No a tutaj mamy typowy indyjski pierdolnik. Więc jak gdyby 2 światy w jednym mieście. Wystarczy przekroczyć rzekę. Targowisko miejskie na Starym Mieście, bardzo rozległy teren z badziewiem wszelkiej maści. Biały turysta jest rzadszym gościem niż w takich bardziej komercyjnych rejonach Indii, bo ludzie są żywo zainteresowani, nie tylko sprzedawcy. Widzę, że za szybko pochwaliłem ten spokój i małą ilość ludzi, bo po drugiej stronie rzeki jest tragedia. Wszyscy tu trąbią. Nie słyszę już nawet własnych myśli. No i nie ma przejścia, zrobił się korek. चूड़ियों की खनक खुशबू है यहाँ जैसे इश्क की झलक फाफड़ा
Tak wygląda Ahmedabad nocą. W zasadzie już jest tuż po zachodzie słońca. Widać są wszędzie wesela, fajerwerki. No i to taki symbol główny tego miasta, czyli nowoczesny podświetlany most. I tutaj właśnie na tej rzece widać piękny kontrast. Po tej stronie biednej Starego Miasta są stare, rozpadające się budynki, jakieś slumsy, kupa śmieci. I ludzie sobie tutaj przychodzą i mogą popatrzeć na tą drugą stronę, gdzie jest bogata, biznesowa dzielnica. Nawet przejście z jednej strony na drugą na piechotę jest mocno utrudnione. Są poblokowane dojścia do tych mostów, więc musieliśmy się tutaj naprawdę sporo nakrążyć, zapytać miejscowych, jak w ogóle wejść na te mosty. Więc nie chcą, żeby im biedota wchodziła. Okazało się, że aby przejść przez ten piękny, kolorowy most, trzeba zapłacić. I to nie małą kwotę, bo aż 30 rupii za przejście w jedną stronę. No, czyli dla takiego tutaj żebraka ze slumsów jest to kwota zaporowa, bo 20 rupii kosztuje na tamtej stronie Starego Miasta hamburger na przykład, a sam bilet 30. Więc w ten sposób sobie ograniczają tutaj przepływ ludzi na tą bogatszą stronę, bo tak jak mówiłem, te pozostałe mosty, no ciężko na nie w ogóle wejść. Tak są poprowadzone drogi, że de facto przejść dla pieszych takich prostych nie ma. Trzeba iść przez jakieś mury, przez drogi ekspresowe i dopiero wtedy możemy przejść. No a tutaj już jest centrum spotkań wszystkich. Budki z fast foodem i ludzie płacą ten bilet i pewnie spędzają tu cały wieczór. Najmodniejsze miejsce w mieście normalnie. Przebywać można tutaj tylko pół godziny, jest napisane. Nie wiem, jak oni to weryfikują. Może jest jakaś kara później przy wyjściu? No ma to sens. Oni jakby się tu zalęgli, to spędzaliby całą noc. W końcu weszłoby tu tyle ludzi, że pewnie most by się zawalił. No. Wreszcie jest na tyle ciepło, że można zjeść indyjskie lody i coś takiego w takim glinianym małym garnku. To nazywa się Matka Kufli, kosztuje 60 rupii. Normalnie patrzę na to i własnym oczom nie wierzę. To nie mogą być Indie. Że przechodząc z tego brudnego, śmierdzącego, zatłoczonego świata na drugą stronę rzeki, mi się wydaje, jakbym był w Singapurze czy Kuala Lumpur, no jest czyściutko, jest pachnąco. Są normalne knajpy, normalne stoliki, zobaczcie, ludzie jedzą pizzę, jakieś fast foody, no coś niesamowitego. Także już może za jakiś czas Indie, jakie znamy, znikną i będą właśnie wyglądać tak. Tego bym nie chciał. No i poza tym, że ma to taką tu ekskluzywną otoczkę, to i tak wszędzie jest śmiesznie tanio. Dla nas tanio. Wszędzie tu jest pogrodzone, ciężko w ogóle wyjść z tej promenady nadrzecznej. A tutaj przeskoczyliśmy przez płot i jest jakiś taki cyrk. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Ale są jakieś VIPy, coś tu gadają o jakimś wiceprezydencie. Jakaś gruba impreza normalnie. Nie wiem, jak stąd w ogóle wyjść. Ewentualnie może uda się na jakiś bankiet załapać. Tutaj jest wejście na indyjskie wesele, eleganckie, ekskluzywne. A pod wejściem żebracy, stragany. Także biznes się kręci, a tu wychodzą najebani z wesela. To podobnie jak w Polsce, nie? गुजराती तड़का बीट पे चढ़ा डांडिया का जोश सबको लुभा साइक ट्रांस की धुन दिल को छू जाए अहमदाबाद की रातें सपनों में समाए. Tutaj tuż przy meczu jest największe w Indiach boisko do krykieta. Ahmedabad ma nowoczesne metro, ale jak widać nie jest to popularny środek transportu. Jednak ludność chyba woli tuk-tuki, bo stacje i pociągi są puste. Co w sumie dobrze, łatwiej gdziekolwiek się dostać. Kolejnego dnia jedziemy za miasto.
do studni schodkowej. Ten stan słynie właśnie z takich pięknych studni schodkowych i tutaj pod miastem jest jedna z najbardziej okazałych. Żeby dostać się do studni schodkowej, należy wsiąść w autobus 4U lub 4D ze stacji metra Sabramati za 20 rupii. Jesteśmy już zaraz pod studnią. No i co się okazało też, że to miasto ma świetnie rozwinięty system transportu publicznego. Oprócz 2 linii metra, nowoczesne buspasy. Po obu stronach, po lewej, po prawej jest droga dla samochodów, a tutaj autobusy mają po środku jakby taką kolejną trasę. I to jest właśnie przystanek autobusowy. Trzeba przed wejściem kupić bilet, zeskanować. Otwierają się drzwi, to wszystko wygląda jak w metrze. Widać, że bardzo dużo tu się buduje nowych bloków, domów. Miasto jest najszybciej rozwijające się z tych, co do tej pory widziałem w Indiach. Ale oprócz tych nowych bloków, pomiędzy tym właśnie są jakieś szałasy, góry śmieci. No. Szybciej tutaj postępuje technologia niż zmiana mentalności, bo jednak oni nie nadążają ze sprzątaniem tego całego syfu. Ale tu też widać, że na tych budowach bloków normalnie pracują kobiety. Podają worki, wieszają zaprawę. Równouprawnienie w pełni w tej kwestii. W hotelu kobieta pracować nie może, w restauracji też, ale na budowie już jak najbardziej. No i wystarczy wyjechać z miasta i już mamy typowy indyjski krajobraz. Kilkanaście kilometrów dalej od centrum, śmieci, krowy i ogólny nieład, czyli powrót do zwykłych Indii. Wstęp do studni schodkowej kosztuje aż 300 rupii, kiedy oni płacą tylko 25. Znów mamy przykład ostrej segregacji rasowej. No i jeszcze jakąś opłatę za kamerę tutaj też sobie żądają, ale schowałem, więc jak na razie przynajmniej to będzie za free chociażby. I ta studnia różni się od tych, które były w Rajasthanie. Nie jest to odkryta, tylko jakby jest przykryta z góry, ma 5 kondygnacji. Ponoć jest to jedna z najpiękniejszych studni w Indiach. Także już od razu tutaj widać, że jest bogato zdobiona. No zaraz zobaczymy, czy jest to warte tych pieniędzy. Studnia ma ponad 500 lat. Jej powstanie jest datowane gdzieś około roku 1500. Widać, że wtedy dzieła wodne to były po prostu od razu dziełami sztuki. W sumie w Europie też jak budowano pierwsze systemy kanalizacyjne, to po dziś dzień one budzą podziw. To, co znajduje się pod ziemią, na przykład w Łodzi. Jako że jest teraz susza, wszyscy mówią, że jest straszna susza, wody tu za dużo nie ma. I góra jest przykryta przed gołębiami. No i pewnie też przed tym, żeby ktoś tu nie wpadł. Zupełnie co innego niż ta studnia, która była na przykład w Jodhpurze. I tutaj dopiero jest sama właściwa woda. Widać, że jeszcze jest tam dziura. I pomimo siatek i tak gołębie tutaj są. Nie wiadomo jak, ale wleciały. Myślałem, że wszędzie będzie można pochodzić, ale chyba nie. No nie można, więc 300 rupii za 2 minuty zwiedzania. No i jest to ładne. Żeby jechać tu specjalnie do Ahmedabadu, to na pewno nie. Jak się jest w mieście, nie ma co robić, wtedy okej. W żadnym wypadku nie jest to warte 300 rupii i tym bardziej dodatkowej opłaty za aparat czy kamerę, bo tutaj w ogóle ciężko zrobić jakiekolwiek zdjęcie. Nawet obiektywem 12 mm ciężko mi to jest po prostu objąć, żeby ładnie pokazać wam tą studnię. W każdej świątyni czy pałacu wygląda to podobnie. To powinno kosztować maks 100 rupii, wtedy ok. To są takie kolce właśnie, żeby nie przechodzić na te kolejne poziomy. Jeśli chcemy zobaczyć studnię od góry, to za wiele nie zobaczymy, bo wszystko jest zakratowane dość porządnie. Wsadziłem kamerę, to może będzie widać. A i tędy sobie wchodzą gołębie. Od zewnątrz to w ogóle nie robi wrażenia. Parę kamieni w parku. A pod spodem właśnie kryje się taki piękny skarb. A więc śniadanie w Ahmedabadzie. 2 samosy, cały talerzyk pakory. Pakora to takie różne warzywa w cieście mogą być. Smażone na głębokim oleju w przyprawach. Całkiem dobra przekąska. I to z napojem limka. Całość 100 rupii, czyli niecałe 5 zł. I to wszystko wystarczy na śniadanie, żeby się naprawdę najeść do syta. No, knajpka jakaś tam przydrożna, pierwsza z brzegu. Wszystko w lokalnym języku. Tutaj sprzedawca też nie mówi po angielsku, ale to wystarczy, żeby się najeść smacznie. No, oczywiście jak ktoś patrzy na jakieś tam warunki sanitarne, no mógłby tu nie zjeść, ale jak widać spożywamy codziennie, nigdy się nie zatruliśmy. Polecam nie bać się i korzystać z lokalnego street foodu, żeby wspierać tu tych
drobnych sprzedawców, a nie restaurację, żeby później sobie zajeżdżał nowiutkim SUV-em właściciel. Prawie wszyscy spotkani Polacy w Indiach narzekają, że ulegli tutaj zatruciu pokarmowemu. Też w zasadzie w Polsce. Na wieść o tym, że byłem w Indiach. Pierwsze pytanie, jakie każdy zadaje, czy się zatrułeś, czy miałeś sraczkę i tak dalej. I teraz wam wyjaśnię, o co z tym chodzi. Zatrucia mają osoby zwykle, które jedzą mięso, bądź te, które nie jedzą ostrych potraw. Tutaj wszystko jest doprawiane na ostro. Często do przekąsek też dostajemy solidną porcję papryczek chili. I naprawdę jedzcie to. Dzięki temu to zabija bakterie, nie ulegniemy zatruciu. Jak ktoś je mięso i musi jeść mięso, to niech je sobie je. Tylko weźcie pod uwagę, że to mięso często leży wiele dni na tych straganach, w muchach, no i stąd później są te bakterie, przez które mamy rozwolnienie. Jedząc warzywa na ostro nigdy się nie zatrułem. Jest to praktycznie niemożliwe. No, zaszkodziło mi z przejedzenia, bo było takie dobre. Ale żeby mieć gorączkę, siedzieć kilka dni na kiblu, jak to wiele osób mi opowiadało, nic z tych rzeczy, a wystarczy się trzymać tej prostej zasady. Czekamy na autobus powrotny do miasta. W ciągu 3 minut około 10 tuk-tuków tutaj proponowało podwózkę. Przez to jeden autobus już uciekł, bo go nie zauważyłem, bo tak obstąpili dookoła, że zasłonili widok. I co chwilę muszę przesuwać się w bok, żeby coś widzieć, a zaraz zajeżdżają kolejne tuk-tuki. No i jeszcze oprócz tego żebraczka tutaj była po pieniądze, więc to już taka typowa indyjska mentalność. Witamy w indyjskiej galerii handlowej. Jak to w Indiach, większość sklepów jest opustoszała, zamknięta. Oni po prostu nie uważają tej formy spędzania czasu i takiej formy robienia zakupów. Jest z 8 pięter, gołębi nie brakuje. Park rozrywki, jak w horrorze po apokalipsie zombie. Schody ruchome, wygląda poręcz. Oczywiście schody nie działają, nie? Ale galeria działa. Coś strasznego. Ciekawy klimat. Zdobione balkony, okna, jak w jakimś pałacu sułtańskim. Oczywiście wszystko jest bardzo brudne, zapuszczone. Widać, że budynek jest nowy, nie ma więcej niż kilku lat, ale no nie dbają, oni o nic nie dbają. Robi to wrażenie swoim rozmachem, ale stanem utrzymania wygląda na co najmniej lat 40. A ma pewnie ze 4, nie więcej. Schody ruchome są, aczkolwiek nie działają, bo się już zepsuły. Olbrzymi food court. Czegoś takiego nigdy nie widziałem, ale jest, jak widzicie, puściutko. Oni tego nie lubią, oni wolą jeść na ulicy. Nawet jest u góry imitacja prawdziwego nieba. Takich sieci międzynarodowych to tylko znam tutaj Subwaya i w zasadzie na jakieś 15 stanowisk to jest tylko 4 lokale otwarte. Reszta splajtowała. Tutaj jest opuszczona, widać kręgielnia też. Nie, w sumie jest czynna, tylko nie ma nikogo. Obiekt zrobiony za na pewno olbrzymie pieniądze, z dużym rozmachem, dbałością o detale. No gołębie tu wlatują, nikt ich nie wyrzuca. Wszędzie są pióra, gówna. Tu jest park rozrywki dla dzieci, jak w The Walking Dead. Wszystko jest brudne, tak wiatr powiewa tutaj te pióra. Wszystko jest posrane, no nie ma tu nikogo. Nie wiem, jak to się utrzymuje. Dziś w galerii handlowej ubrałem się po całości za 63 zł i w tym jest koszula lniana, oddychająca, spodenki eleganckie wysokiej jakości i sandały baty. I to wszystko tylko 63 zł i to nie na streganie na targowisku, tylko w eleganckiej galerii handlowej. Wybrałem się do supermarketu, zobaczymy jakie są ceny w Indiach. Litr mleka 50-60 rupii. Paczka ciastek też fajny jest, bo większość, w zasadzie na każdym produkcie jest nadrukowana cena. Nie da się, żeby nas oszukali jakoś. 140 rupii, to są 4 paczki ciastek w środku. Widać, że też tutaj oszukują trochę w tym markecie, bo są takie duże ceny, a to się okazuje, że to nie jest cena, tylko to jest obniżka. 78 na przykład kosztują chipsy. Podszedł tutaj gościu, pytał się, czy jesteśmy z Japonii. No. O, i tu macie, jest taki gościu. On jest w zasadzie, to jest jakiś aktor indyjski. On jest na wszystkim. On reklamuje, tak jak tu mamy ciastka, garnitury, pożyczki, proszki do prania, samochody. Chyba najpopularniejszy człowiek w Indiach. W puszeczkach 40 rupii. Puszka tu jest ogólnie droga, bo w plastiku jest to wszystko tańsze. Cola 2,25 litra, 85 rupii na przykład. Ale już sodę, wodę sodową litrową kupimy sobie za rupii 20 tylko i super to gasi pragnienie. Paczka takich KitKatów 95 rupii.
Tyle co u nas 2 batoniki. Czyli to co u nas jest najtańsze, to jest najdroższe. Tutaj mamy nerkowiec, 700 za kilo. Kaju, czyli nerkowiec. Pistacja też jest relatywnie tania. Za kilogram zapłacimy też 700 rupii tylko. I oni oczywiście uwielbiają wszelkie dale, soczewice, ciecierzyce i też tego mamy tutaj sporo. Ceny od 70 do 150 za kilogram. Mąkę też możemy sobie kupić na wagę. Cena od 32 do 78 rupii. Także no to jest ekologia, nie ma tych przynajmniej opakowań. Różne mrożonki, wegburger 90 rupii. Masło czosnkowe 56 rupii. Masło zwykłe w sumie tyle samo. Sery takie w stylu panir 125 rupii za 200 gram. O, ser żółty, coś jak u nas właśnie Hochland, 140 rupii, coś takiego kosztuje. Ale to jest market. Przypominam, że większość społeczeństwa zaopatruje się na straganach i targowiskach. Olej spożywczy sprzedawany jest w takich samych bańkach jak u nas olej samochodowy. W sumie produkuje się podobnie. No i tu wychodzi 120 za litr na przykład takiego oleju. I to jest olej ryżowy bodajże. To jest olej kukurydziany. Tutaj też około setki za litr. Pikle, czyli takie jakby kiszone warzywa, owoce. Najczęściej jest to właśnie mango, limonka i to jest idealny dodatek do potraw. Tutaj jest to podawane do dań obiadowych jako taka przystawka. W Polsce jest to bardzo drogie i w zasadzie trudno osiągalne. Można też tutaj ubrać się za grosze. Buty typu klapki, sandały kupimy wszystkie no do 15 zł. Tutaj ceny są od 5 do 15 zł. I na przykład taka renomowana firma kiedyś w Europie Bata. Sandały męskie, bardzo leciutkie, idealne właśnie na Indię za 320 rupii. Buty wyjściowe, takie ekstrawaganckie, chyba na wesela to używają, tylko 400 rupii. Wzdłuż rzeki jest elegancka promenada. Jest utrzymane wszystko nawet w bardzo dobrym stanie, nie ma tu śmieci. No, rzeka jest trochę brudna, ale bynajmniej nie śmierdzi. No, jak na Indię, naprawdę jestem pod mega pozytywnym wrażeniem. Ahmedabad jest właśnie najbogatszym miastem w Indiach i widać tutaj wielu Hindusów w garniturach, czego nie było widać w żadnym innym mieście. Są bardzo dobrze ubrani, tak więc widać, że ten poziom życia jest zupełnie inny. Są tutaj siedziby różnych korporacji, banków. Jest praca taka lepiej płatna dla wykwalifikowanej kadry. I ta promenada widać ciągnie się kilometrami. Jest wiadomo tutaj taki smog jak to w dużym mieście, więc widoczność jest słaba. Co chwilę startują jakieś samoloty. Gandhi ożenił się w wieku 13 lat. Rodzina wybrała mu odpowiednią małżonkę i nadal ten zwyczaj jest popularny w wielu rejonach Indii. Czy to facet, czy kobieta, nie mają nic do gadania. Ale widać, że w większych miastach, jak tutaj, no to już oni przyjmują taki zachodni model życia. Siedzą sobie młode parki, na przykład tutaj nad rzeką, obściskują się, całują, co jest bardzo niemile widziane w Indiach, żeby jakieś tam publiczne okazywanie czułości. Zauważcie, że nawet w tych filmach hollywoodzkich czy teledyskach nigdy nawet nie dochodzi do pocałunków, bo to jest taki element zgorszenia. No i ubiór. Ubierają się normalnie, tak jak my w Europie. Jest ta przepaść między właśnie wsią a miastem, gdzie na wsi kobiety chodzą w sari, faceci w tradycyjnych szatach. Ta tradycja też powoli zanika, no tak jak u nas jeszcze za komuny babki na wsi chodziły w chustach kolorowych na głowie i w podomkach, tak dzisiaj już czegoś takiego nie zobaczymy. Śpieszcie się oglądać Indię, póki jeszcze mają w sobie dużą dawkę autentyzmu, bo to zniknie. Wraz z rozwojem właśnie tutaj cywilizacji tego typu kultura będzie ginęła. O ile do tej pory było względnie dobrze i nawet byłem zadowolony, tak dziś dopadł mnie kryzys. Mam już dość Indii. Wykończył mnie Ahmedabad w ciągu 2 dni. O ile w dzień jest tu spokojnie, tak nocą robią się niewyobrażalne tłumy. Ciężko jest w ogóle przejść jakkolwiek. Nie można się zatrzymać nigdzie na chwilę, bo od razu zjawia się ktoś, który chce ci pomagać. Nie wiem w czym. Nieważne co robisz, to od razu się ktoś przyczepi. Chcesz sobie siąść, coś zjeść, nie wiem, loda, zakąskę. Od razu przychodzą i chcą robić zdjęcia i tak w kółko. Nie ma człowiek nawet chwili jakiegoś spokoju, odpoczynku. Prawie kilka razy już dzisiaj zostałem przejechany przez motor. W ogóle każdy z nich łazi, zachowuje się w ten sposób, jakby był sam na świecie i nic innego się nie liczyło. Żadne normalne zasady sąsiedzkie tutaj nie wchodzą w grę. Każdy dba wyłącznie o swój komfort, może cię rozjechać. Poza tym nie wiem co oni tutaj mają z tym, nawet jak chcą robić te zdjęcia,
Nie podejdzie, nie zapyta się po prostu, czy mogę zrobić zdjęcie. Klepie po ramieniu, stuka, puka, no. Zaraz jeszcze jeden jak do mnie podejdzie, tak mu puknę, to się tu nakryje kopytami, no. Naprawdę mam już ich dość. Wszystko jest tutaj pogrodzone, bardzo ciężko gdziekolwiek przejść, nawet do stacji metra. Trzeba robić kilometry. 2 godziny szukamy teraz bankomatu. Lokalizacje są podawane błędnie. Ewentualnie nawet jak już się udało znaleźć, to bankomat nie działał, albo była kolejka na ponad pół godziny dostania, tak jak do tego, i Indie potrafią zirytować. Niby nic dzisiaj nie robiłem, ani wczoraj takiego, ale te 2 dni umęczyły mnie strasznie. Gorzej niż cały miesiąc w Indiach. Ahmedabad męczy. Miejcie to na uwadze. Wystarczy już tego Ahmedabadu. Jesteśmy na lotnisku. Jest to bardzo nowoczesny terminal. Ma pewnie nie więcej niż kilka lat, bo jeszcze tutaj nic nie jest zapuszczone. Robi to naprawdę dobre wrażenie, na pewno lepsze lotnisko niż w Delhi. No i co powiem o samym mieście. Nie jest to miasto, do którego warto w jakikolwiek sposób zajeżdżać specjalnie. Jeżeli mamy tutaj akurat przesiadkę lotniczą, to jak najbardziej można poświęcić dzień, żeby zobaczyć kilka punktów, aczkolwiek nie ma tam w zasadzie nic, co by było warte uwagi. No, ciekawy jest ten kontrast pomiędzy jedną a drugą stroną rzeki i to miasto faktycznie odstaje jak gdyby poziomem życia od całej reszty w Indiach. No i to w zasadzie jest jedyna taka, uważam, pozytywna rzecz, którą można zobaczyć w tym mieście. W zasadzie planowałem zobaczyć tu jeszcze kilka świątyń, ale po prostu to miasto tak męczy, jest tak ciężkie w poruszaniu i nie chodzi mi o komunikację, bo ta jest akurat zajebista, tylko to zatłoczenie, żeby chociaż przemieścić się zwykłą ulicą, że nie starczyło sił mentalnych, żeby to zrobić. To miasto zmęczyło w 2 dni bardziej niż cały Rajasthan w 3 tygodnie. Lotnisko niestety nie ma jakiegoś szybkiego połączenia komunikacją publiczną z centrum. Najwygodniej jest w sumie przyjechać tutaj taksówką z aplikacji Rapido. Z centrum przy rzece kosztowało to 270 rupii tylko. Być może kiedyś dociągną tu metro, no ale póki co jeszcze nie, więc autobusem trzeba byłoby się tłuc jakieś 1,5 godziny z tego, co pokazuje aplikacja. Na lotnisku po zeskanowaniu kodu QR, pisaniu hasła z SMS-a można odebrać darmowe prezenty. I dostałem ciasteczko i podpaski. Nie wiem, po co mi podpaski, no ale dali, to wziąłem. Żałuję, że nie byłem w stanie pokazać wam więcej ciekawych miejsc w tym filmie, ale niestety to miasto wyssało ze mnie witalność i energię życiową, którą trzeba będzie uzupełniać przez kolejne tygodnie. Dziękuję jednak za dotrwanie do końca filmu, a w kolejnym odcinku widzimy się w zatłoczonym Mumbaiu. Na koniec nie zapomnij podzielić się wrażeniami w komentarzu i zostawić łapkę w górę dla zasięgu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!